Cześć mordeczko. Można się na tobie przejechać, tak? Nie będziemy na tobie jeździć. Odpocznij sobie, tak? No. Paradise Valley. To wam w tym odcinku proponuję. Tutaj już dojechałem, czyli Rajska Dolina. Jak rajska ona będzie, sami zobaczymy. Dobra, moi drodzy, no może w końcu jakiś odcinek nie z miasta, a z przyrody, bo powiem wam, miałem zamiar taki, że wypożyczę samochód. No ale sami widzieliście, że chłopcy radarowcy sobie lubią kroić. I to nie tylko turystów, ale nie darują nikomu. No i później szarpaj się z takim. I myślę, że to jest minusem w Maroko, że policja nie dba o bezpieczeństwo, o turystów, tylko dba o swój portfel. No niestety, tak to tu wygląda. Co wam będę ściemniał. Dlatego też nie wypożyczyłem samochodu, bo jeżeli mam do kosztów doliczyć nie wiadomo ile, kosztów wypożyczenia samochodu doliczyć nie wiadomo ile, bo was będą co chwilę kroić, a każdemu trzeba dać, no to po co? Słuchajcie, po co? Dlatego zweryfikowałem to wszystko na miejscu, no i podjąłem taką decyzję, że wolę zapłacić za taksę. Ta taksa nie jest jakoś droga, bo tutaj ogólnie taksówki są tanie, i mieć święty spokój. Tutaj można się też po drodze napić kawy, herbaty. Can I recording? No problem, welcome brother. Zobaczcie, ładnie wyeksponowane wszystko. Biznesik mały. Szanuję takie rzeczy. Ale przejście, powiem wam, no konkret. Orla Perć to nie jest, no. Bo gdzieby na Orlej Perci palmy były. Taka zrobiona ścieżka, chodnik, ale widoczki piękne. No to panie Mietku, ile zapłaciłeś za tą taksę? Wziąłem to przez tą aplikację InDrive za 13 euro. No, chłop zapłacił, mówił mi 100 dirhamów, czyli 10 euro mandatu. No i jeszcze musiał paliwo zatankować. Tak kroją ludzi policjanci tutaj w Maroko. Im niżej się schodzi, tym chłodniej. Chłodniej, wiecie o co chodzi, czyli nie 35 stopni, tylko 30. Ale jest to odczuwalne. No i już na tej ścieżce kupcy, gastronomia, proszę bardzo, gastronomia. Tu się coś robi dopiero. A tu jest pan osioł. Jeżeli oni biorą te osły, można sobie wynająć, że tym osłem tutaj dojedziesz, to wiecie co? Mam mieszane uczucia. Z całym szacunkiem miejcie podejście jakie chcecie do tego, co ja powiem teraz, ale zdrowy człowiek to musi być chyba osioł, żeby na ośle jechać tutaj. No przecież można się przespacerować. Ja nie mówię o osobach, które faktycznie mają jakieś problemy tam z chodzeniem i tak dalej. Rozumiem, wszystko rozumiem. Ale zdrowe osoby? Nie. Nie popieram takich praktyk. Na słońcu stoi. Jeszcze nie odpakowana. Ciekawe, czy sprawdzają, czy pierdyknie, czy nie. No a ja się stąd zawijam w każdym razie. Potoczek, w którym można na ten moment gdzieś tam usiąść prawie jak na Malediwach. Usiąść w wodzie.
Fotek by nie był sobą, gdyby nie poszedł dalej niż wszyscy turyści. Trochę podoświadczać tego klimatu, takiego pozaturystycznego. Choć widać, że no, jest tutaj mocno to wychodzone, ale jak na razie nikogo tutaj nie spotkałem. Być może tubylcy tu gdzieś mieszkają i stąd te... O, tak jak myślałem. No jednak jacyś turyści, ale inną drogą tu doszli niż ja doszedłem. A może jest tylko moje takie wrażenie, że poszedłem za daleko? Może tak. Bo widzę, że tu też ktoś robi foty. O, w życiu. Tylko że to nie jest ten sam ciek wodny, który przed chwilą mijaliśmy. Nie, to jest co innego. No bo jak w dolinie gdzieś ta woda zostaje, nie? Rozumiem, że tędy płynie woda z tych właśnie gór. Wtedy, gdy pada oczywiście. No ale przecież w tym cieku wodnym nie jest woda tylko z opadów, tylko z jakiegoś źródła zapewne. Idziemy jeszcze popatrzeć, jak to tu wygląda. Chwilę porozmawiałem z lokalnym kupcem z małej gastronomii. O tam, zobaczcie teraz sobie gdzieś je. Piękna oaza, nie? Fajnie to wygląda. I już Wam mówię, kiedy tu przyjechać, kiedy można spodziewać się, że będzie tutaj pięknie. Otóż w styczniu, lutym lub marcu. Pod warunkiem, że będzie padał deszcz. Bo jeżeli nie będzie padał, nic z tego nie będzie. I teraz stąd skaczą do wody. Tutaj, stąd. Może z tych, ja nie mówię, że z tej skały, ale z tamtych skał skaczą do wody. Bo wody jest, myślę, że tak na moje oko ze 2,5 metra. Jeżeli patrząc na te zacieki na skałach. Oczywiście to jest nieodpowiedzialne skakać do takiej wody. Jeżeli nie znasz akwenu, to jest słabe. Ale fajnie jest, fajny jest ten kanionik. Zobaczcie, tu są takie oczka wodne. O, kolejne. Zobaczcie, to jest zielone. Ale to przestanie być zielone, jeżeli zacznie padać deszcz, spłynie świeża woda, to słuchajcie, to wymyje. To będzie Lux Torpeda. Zresztą myślę, że część tych instagramowych nagrań czy fotek jest prawdziwa, a część fejkowa. Tak ja to oceniam. Od wyjścia od samochodu, poczekajcie, zaraz Wam powiem, ile minęło. 45 minut idę, ale to jest taki spacer, to nie jest jakiś górski marsz. Tak sobie idę i to zaczepię kogoś, to gdzieś stanę, ujęcia dla Was nagram. Zobaczcie, gdzie tu można dojść, jeżeli się tu będziecie wybierać w taką porę zimową. Tylko że jaka temperatura? No właśnie. Jaka temperatura będzie w styczniu, w lutym? I czy jeszcze tutaj jest jakieś oczko wodne? Zobaczymy. Jeszcze kawałek podejdę.
Teraz dopiero patrząc na te obumarłe, suche drzewa i patrząc tam na tą oazę u podnóża gór, dopiero zaczynam rozumieć, dlaczego rajska dolina. Kwestia wody. Na pustyni raj jest tam, gdzie jest woda, a nie, że ktoś się może okąpać i tam, wiecie, to jest in plus dla turystów. Ktoś nagrał, ktoś puścił w internet. Turyści przyjeżdżają. Ale myślę, że prawda jest inna. Pan Mietek, człowiek, który po górach chodził. Na taki szlak wybrał się w sandałkach, a jakże umiejętnie. Jeżeli tutaj będziecie umiejętnie stawiajcie kroki, by wam się krzywda nie stała. Moi drodzy, słyszycie, że gdzieś tam rozlega się muzyka, bo tam są turyści. Za chwilę wam pokażę, w czym oni się kąpią. No dobrze, no ale skąd ta woda, skoro przed chwilą wam pokazywałem, że wody nie ma? No to popatrzcie. Znalazłem źródło. Ciii, nikomu nie mówcie. Tu są pompy. Tutaj się czerpie wodę. Słuchajcie, to jest źródło. Źródło jest tu. Stąd płynie woda. Idą tam gdzieś górą turyści, ale tutaj nie wchodzą. Ani ja im tego nie pokażę, bo to tylko jest dla was. Widzicie, jak nurt płynie. Czyściutka, krystaliczna. Tak. Rajska dolina. Rajska dzięki temu źródłu. To nie chodzi o to, żeby wiecie, żebym ja wam mówił, że coś ja znalazłem i tak dalej. Pewnie już jakiś youtuber też tutaj był, ale turyści mijają. Zresztą ja też w jedną stronę minąłem to i nie widziałem, że tutaj coś takiego jest. No ale dobry człowiek na osiołku wskazał mi to miejsce, bo postanowiłem zapytać, gdzie jest źródło. Powiem wam, że ja bym się nawet napił tej wody, ale w związku z tym, że jestem na wyjeździe, a tych dolegliwości żołądkowych różnie to bywa, no nie skosztuję, ale widzę, że jest zimna, jest krystaliczna. To jest źródło. Zaraz wam pokażę, w czym się turyści kąpią. A turyści kąpią się tutaj, jak zresztą widać. Cyk, pod parasolkiem, z nogami w wodzie. Można? Można. 10 metrów od źródełka woda wygląda tak. Jaki jest koszt wejścia na ten szlak do tej doliny? Nie ma żadnych opłat. Po prostu wchodzicie, idziecie sobie tym chodniczkiem, no i dochodzicie do tej pięknej doliny, która rozciąga się tam gdzieś. Słuchajcie, ten dobry człowiek mi pokazał to źródło. Thank you, my friend. Morris. Cześć, Morris. Ma na imię Morris. Ty jest w porządku? No to super. Następnym razem, jak będą turyści, to się może gdzieś tam na dole brykną. Ale tutaj po tych górkach to ja im odradzam, wiesz, żebyś się nie męczył. Thank you guys. Cowboy, yeah. Perfect. يلا حكي صباح الفل رشيد يلا How much is the ride of this animal? يسمونه your house It's your house. وي Okay. this village Okay. It's but for tourists this? for tourists yeah Okay. How much is the ride? this one Okay. But only only down. it's going Okay. this is game this limonade yeah Okay. Thank you so much. يلا
Te osiołki służą głównie do transportu no, tych wszystkich rzeczy, które są dla turystów, produktów i tak dalej. Można też się przejechać na tym osiołku. Kosztuje to 3 do 5 euro. Poznaliście już moją opinię na ten temat. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Warto przyjechać tutaj do tej doliny. Mam nadzieję, że ta dolina jest ładniejsza właśnie wtedy, gdy są te niecki wodne napełnione wodą, a nie szlamem i takimi pozostałościami z wody. Więc polecam jak najbardziej. Dojazd troszkę utrudniony, ale dacie radę. Ja Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Do następnego odcinka, również z Maroko. Trzymajcie się. Cześć. Pan mnie chciał rzucić na ośle tutaj. Ja mu podziękowałem. Nie chodzi o koszty, chodzi o zasady. Trzymajcie się. Pa. بر قلبم افکندی شرر عشق جوان خوش آمدی بر قلبم افکندی